clothes, yeah. California king, yeah. I got one of those, yeah. She said, can you sing, yeah? If you bring your girls, yeah. Snakes up in the fields, man. I don't deal with those, no. High fashion when you see me, from head to my toes, yeah. A million a song, yeah. That's how much I gross, yeah. She said, Papa Eddie with me, I stick to my drawer, yeah. They just wanna rap now. I swear they some clones, yeah. M-series I ghost. Always have two phones. One that's for the bros, two that's for the clothes. Wait, I might have three that's for the draw. I might draw have four that's for the girls. Frostbite on my feet cause I got 20 on my toes. You bought her a rose, I bought her a rose. She classy like a Bentley, so I got her one of those. Baby said she like my curls and she said she like my flows, ay. Gucci all up on my clothes, yeah. California king, yeah. I got one of those, yeah. She said, can you sing, yeah? If you bring your girls, yeah. Snakes up in the fields, man. I don't deal with those, no. Fashion when you see me, from head to my toes, yeah. A million of songs, yeah. Osiemnasta minuta i nic kurwa nie gramy, ja pierdolę, nie wiem co się dzieje. No to, ale... Sądziłem, że po meczu tym... Ale gramy do bramkarza, no kurwa. Sądziłem, że po meczu przegranym ze Słowenią powinniśmy ruszyć do przodu, ale... Dobra. Jak do tej minuty, do 19 minuty jest kompletna wtopa. Głównie przyjechałem zobaczyć reprezentację. Nie powiem, że mnie zawiedli, ale mogli zagrać zdecydowanie lepiej. Mimo tego atmosfera na stadionie była wspaniała, ponad 56 tysięcy osób. No i jest klimat, to nie są lata 90., gdzie tam więcej było policji niż kibiców normalnych. W ogóle wszystko się zmienia, można powiedzieć, że ku lepszemu po pewnym sensie. No albo ja się po prostu starzeję i mam inne podejście do niektórych spraw w przeciwieństwie do młodych lat. Warszawa również się zmienia. Będąc tutaj rok temu, nie widziałem aż tak wiele budynków w samym centrum, czyli mi się wydaje, że to jest dzielnica Wola, nie znam aż tak dobrze Warszawy, ale dzielnica, która zaczyna się poza dworcem centralnym. Teraz zauważyłem, że pnie się w górę, powstają nowe budynki, centra finansowe i tak dalej, bankowe, także za parę lat to może być kurde jak drugie City w Londynie, czy na przykład jakieś miasta bardziej amerykańskie, na to przynajmniej się zapowiada. Z tym tempem przyrostu tych ogromnych wieżowców finansowych, nie? Warszawa się zmienia, ale to każde miasto się zmieniają. No miejmy nadzieję, że Polacy zagrają lepiej w następnym spotkaniu. Pewnie też się wybiorę, bo lubię tą atmosferę całą. Nie zawsze trzeba wygrywać, no. Dużo jest hejtu na naszego trenera obecnego. Ja tam do niego nic nie mam zbytnio. Po prostu sport. Nie zawsze się wygrywa, czasami się przegrywa, a niektórzy tego nie potrafią zrozumieć, nie? Także tyle, pozdrawiam z Warszawy. Osiedlu Mirów w centrum Warszawy. Kiedyś myślałem, że to się nazywa bardziej za Żelazną Bramą. Kiedyś to myślałem, że się nazywa za Żelazną Bramą, bo jakoś zmyłka doszła do mnie z faktu, że tutaj stoi takie kilka masywnych wieżowców. I ja kiedyś sprawdzałem w internecie, to właśnie wskazywało, że te kilka dużych wieżowców to jest właśnie Żelazna Brama, ale nie, tutaj jest Mirów, z tego co zauważyłem. I powiem szczerze, że takie, no, jakaś tam dzielnica z klimatem.
klimatem i bardzo nawet przyjemnie. W sumie byłem w Warszawie kilka razy, ale tutaj jeszcze nigdy nie zawędrowałem, także jak jesteście, to pewnie warto też zwiedzenia. Pozdrawiam ze stolicy Polski. Cześć! W końcu również w Warszawie ruszyło przedsięwzięcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które było dość burzliwym przedsięwzięcie, które przechodziło dość burzliwe etapy z wielu względów, ponieważ jednym względem było własność ziemi, która tutaj przynależała do kogoś, druga bardziej logistyczne i techniczne sprawy, no i pewnie coś ideologicznego, nie? Będzie fajny projekt tego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak również będzie tutaj ponoć, będą dwa budynki. Jednym budynkiem będzie teatr jakiś nowy, a drugim budynkiem właśnie muzeum. Możliwe, że jeszcze z biblioteką, no bo fajnie by było, żeby jakaś biblioteka centralna była w centrum miasta. No i żeby młodzież nie tylko spędzała czasy w domach handlowych, tak zwanych galeriach, ale również i zażyczała sobie odrobinę kultury czy tam sztuki tak zwanej, nie? Z drugiej strony można powiedzieć, że będziemy mieli i projekt typowo amerykański, bo pierwsze muzeum pod tą nazwą Sztuki Nowoczesnej powstało w Nowym Jorku, a tutaj zaraz po drugiej stronie mamy podarek od naszych wschodnich sąsiadów, nie? Czyli dwie myśli kulturowe na jednym terenie. Jak widać, prace idą pełną parą. Choć pracowników zdecydowanie mniej niż na poszczególnych budowach blokowisk tak zwanych nowych, współczesnych. Ale chyba najważniejsze, że jednak powstaje ten projekt kulturowy bardzo potrzebny dla naszej stolicy. Tak w moim mniemaniu. Nie wiem, czy będzie to aż taki sukces jak londyński Tate, który ściąga bardzo wielką gronę zwiedzających, a który powstał również bardzo niedawno, można powiedzieć, bo na początku 2000 lat, z tego co na chwilę obecną pamiętam, to jest rok 2001, czyli 2000, kiedy zostało oddane do użytku budynek Tate Modern. Co wydawałoby się trochę lekkim absurdem, nie? Że współczesność, Wielka Brytania, a dopiero coś takiego powstaje na przełomie lat 2000. Kiedy w Nowym Jorku były to lata 60., jeżeli dobrze teraz pamiętam. Czyli młodzież warszawska będziecie mieli ciekawe miejsce do spędzania czasu. Mam taką nadzieję przynajmniej. Że nie będą to tylko centra handlowe i tak dalej, ale również i odrobina innego miejsca, w którym można spotkać się, pogadać i wymienić swoje jakieś tam kreatywne wizje. Na moich oczach powstaje trochę historii, jakby nie patrzeć.